Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Od jakiegoś czasu biłem się z myślami, czy nagrać wam odcinek na temat tego, czy po czasie, bo już swoją BM-kę posiadam 2 lub 3 lata oraz wiele tych piątek przeszło przez moje ręce, jeżeli chodzi o diagnostykę czy jakieś naprawy, czy kupiłbym E60 drugi raz. Myślę, że wszyscy, którzy posiadają E60 dobrze temat znają, ale na pewno wiele osób trafi na ten film, które planują zakup swojej wymarzonej piątki. Fajnie by było, aby wiedzieli wtedy, na co podczas zakupu zwrócić uwagę oraz ile kosztuje takie auto, utrzymanie takiego auta. I tak naprawdę utrzymanie takiego auta kosztuje w zależności od wersji, w jakiej go kupimy, więcej lub mniej. Oczywiście w każdej BMC, jak w każdym innym aucie, i piątka posiada swoje lepsze i gorsze strony, o których warto by było sobie powiedzieć i wziąć pod uwagę ewentualne usterki jako pakiet startowy. Tak, aby nie kupić auta i potem nie bujać się od mechanika do mechanika, a tak, aby kupić auto, wiedzieć, co w nim może być nie tak, usunąć te wady i cieszyć się przez bardzo długi czas piątką. Bo tak naprawdę BMW E60 to bardzo fajne auto, bardzo fajna limuzyna pakowna, wbrew pozorom. Ja mam w sedanie, dużo idzie do niej napchać i dodatkowo nie sprawia problemów pod warunkiem, że prawidłowo o nią dbamy. Dobra, no to zaczynamy. Też się długo zastanawiałem, od czego tak naprawdę zacząć. Czy zacząć od zalet, od wad, o częstych usterek, czy o pakiecie startowym. Powiem wam tak. Zaczniemy sobie od tego, jakiej wersji szukać. Ja będę wypowiadał się o dwóch rodzajach silników 525D, 530D i ja bym szukał piątki przedliftowej ze względu na to, że w polifcie występował łańcuch, który znajdował się z tyłu silnika. Te łańcuszki to już nie jest ta stara, dobra konstrukcja, która przejeżdżała wiele kilometrów. Naprawdę ona potrafiła wytrzymać bardzo dużo. Tylko te łańcuszki w tej wersji poliftowej przy około 200 000 kilometrów należy zmieniać, co jest bardzo kosztowne, więc to jest pierwsza rzecz, którą należałoby wziąć pod uwagę. Ze względu też na to możemy zauważyć, że wiele BM-ek przedliftowych z silnikami M57 kosztuje więcej niż niektóre BM-ki poliftowe. Właśnie prawdopodobnie ze względu na to, że po zakupie właśnie poliftowej BM-ki na dzień dobry będzie do wymiany właśnie ten łańcuszek. Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o jeszcze wersję, jaką szukać. Słuchajcie, są wersje z X-Drive'em, są bogate wersje wyposażenia. Ja bym szukał raczej takiej wypośrodkowanej wersji, przede wszystkim ze skrzynią biegów manualną bez X-Drive'a. Ze względu na to, że X-Drive, jeżeli nam ulegnie zużyciu, uszkodzeniu, będziemy musieli naprawić ten system, no to już wbijamy się na bardzo wysokie koszta, wbrew pozorom. Do tego mało jest mechaników, którzy potrafią celnie trafić w usterkę i ją wyeliminować. Często okazuje się, że jest to błądzenie, jak to nasz przyjaciel Dudek powiedział, we mgle. Kolejna sprawa, dlaczego wspomniałem, że wolałbym tą wersję trochę biedniejszą, mniej naszpikowaną elektroniką. Ze względu na to, że niestety, ale te BM-ki już swoje lata, te najlepsze lata mają za sobą, więc po czasie elektronika sprawia problemy w tej BM-ce. Przede wszystkim musimy sprawdzić przy zakupie takiej BM-ki, wyjąć koło zapasowe i sprawdzić, czy pod nim nie ma wody. Niestety pod kołem zapasowym w E60 znajdują się sterowniki. Sterowniki czujników parkowania i MPM, który zarządza całą energią tak jakby, jeżeli chodzi o BM-kę. Jeżeli to ulegnie uszkodzeniu, może sypać wieloma błędami. Wiele rzeczy właśnie na pokładzie piątki może dzięki temu nie działać lub działać w sposób
nieprawidłowy. Bardzo jest na to proste rozwiązanie, po prostu możemy gdzieś w boczek przenieść te sterowniki i temat mamy załatwiony, ale poprzedni właściciel musi o tym wiedzieć, że takie zjawisko może mieć miejsce, że może mu się coś w bagażniku wylać, po prostu musi wiedzieć, że te sterowniki tam są. I właśnie tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, że największą bolączką BM-ek jest poprzedni właściciel i nie fachowe naprawy tych aut. Przede wszystkim BM-ka będzie służyła Wam z tymi silnikami diesla. Nie wypowiadam się o benzynie, bo z benzyną mało miałem do czynienia i benzyny w BM-ce, jeżeli o mnie chodzi i z tego co słyszałem od faktycznie użytkowników benzyn, są po prostu słabe. Moi drodzy, poprzedni właściciel jest największym problemem BM-ki ze względu właśnie na te niefachowe naprawy. Bardzo często robione po łebkach, robione po taniości. Niestety BM-ka nie uznaje taniości. Silniki M57 wytrzymają Wam bardzo dużo kilometrów, czyli te silniki diesla, jeżeli nawet taka błaha rzecz jak wymiana oleju będzie przeprowadzana co 10 tysięcy kilometrów i na olej dobrej jakości. Jeżeli chodzi o sam silnik w M57, kolejna dość istotna sprawa jest to może nie tyle silnik, co osprzęt silnika. Jest to dbanie o dobrą kondycję odmy. Niestety odmy w tych silnikach lubią puszczać, potem skarżycie się na pobory oleju, stawiacie na turbinę, regenerujecie te turbiny. Nic to nie pomaga. Ze względu na to, że właśnie słabym punktem w BM-ce jest właśnie ta odma. U mnie na kanale na temat tej odmy bardzo wiele odcinków zostało zrobionych i temat został przekopany z każdej możliwej strony. Jeżeli chodzi o turbinę, alternator, rozrusznik, wtryskiwacze, nie zauważyłem, żeby był to jakikolwiek słaby punkt BMW. Oczywiście te rzeczy padają, zużywają się, to się wymienia lub regeneruje, ale nie częściej niż w innych silnikach diesla. Kolejna słaba strona silnika M57 i chyba i BMW, i często to się przejawia też w Mercedesach, sterowniki, świece żarowe, zasilanie sterownika świec żarowych. Na to trzeba zwrócić uwagę. Sterownik, regeneracja jak regeneracja, ale nowy sterownik trochę kosztuje i przede wszystkim, aby zająć się świecami, trzeba zdemontować kolektor ssący. Wiadomo jak to jest w silnikach diesla, nie zawsze świece żarowe uda się odkręcić. Czasem to się wiąże z jakimiś tam większymi zabiegami, aby właśnie taką przykładowo urwaną świecę odkręcić. Ale tu chodzi generalnie o ten kabel zasilający, o sam sterownik. One lubią siadać i jest to ewidentnie bolączka E60. Kolejną taką, można powiedzieć, bolączką jest bardzo rzadko diagnozowana sprawa, bo nie każdy ma wiedzę na ten temat, po prostu. Pompa wakum w momencie, kiedy się rozszczelni, tworzy nam przedmuchy, w wyniku czego właśnie też bardzo często wymiana odmy nie przynosi rezultatu, bo ten olej dalej idzie w dolot. Często są to właśnie przedmuchy powodowane przez pompę wakum. Kolejna sprawa, często padające, inaczej uszkodzone, powiedzmy sobie tak, uszkodzone koła pasowe. Na to trzeba zwrócić uwagę. Pierwsze objawy to jest na przykład przy mocnym skręcie kierownicą zapala się kontrolka ładowania. Koło pasowe już nie ma siły się tak obracać, kiedy jest mniejsze obciążenie, one jeszcze daje radę, ale jak na przykład skręcicie kierownicą, pompa wspomagania potrzebuje trochę więcej mocy, żeby zadziałała tak jak się należy. Można wtedy zobaczyć, że na przykład zapali się kontrolka ładowania alternatora, bo już wtedy zaczyna ten pasek po prostu stawać w miejscu. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o E60, o której należałoby pamiętać, na to też była swego czasu, pewnie jest nadal, prowadzona akcja serwisowa. Jest to kabel, który przechodzi przez groź w bagażniku do podwozia. Jest to kabel zasilający. Tam z tym kablem też coś się działo, pamiętam, przecierał się w którymś miejscu, mogło to spowodować pożar auta.
Generalnie, jeżeli chodzi jeszcze o takie wady E60, ale to jest nie tyle E60, co wszystkich, myślę, BM-ek, mankament to są gnijące przewody hamulcowe. Pewnie nie tylko BM-ki, ja wiem, że w wielu innych autach też, ale w wielu autach spotkałem się z tym, że na przykład auto, które miało 15 lat, miało fabryczne przewody hamulcowe, które wyglądały bardzo dobrze, ale też to nie jest moja pierwsza BM-ka i wiem, jak w BM-ce po jakimś tam czasie wyglądają przewody hamulcowe i nie jest to za fajny widok. Praktycznie każda BM-ka, która ma tam 15-16 lat, jeżeli tych przewodów hamulcowych nie miała do tej pory wymienionych, na pewno czeka Was wymiana tych przewodów. Wystarczy spojrzeć pod spód auta, odkręcić osłonę i już wszystko wiecie. Myślę, że jeżeli chodzi o te takie najczęstsze usterki, które mogą występować właśnie w E60, to wymieniłem praktycznie wszystko. Kolejna sprawa, moi drodzy, szukacie swojej wymarzonej E60, no i wypadałoby zrobić ten właśnie pakiet startowy. Zakładamy, że kupicie sobie taką biedniejszą wersję i tak, co na dzień dobry trzeba zrobić. Ja jeszcze w tych wadach wcześniej o tym nie wspomniałem, ale jeszcze klapki w kolektorze ssącym to jest też wielki mankament nie tylko BM-ki, ale wielu aut, ale warto pamiętać o tym, że te klapki właśnie tam są i wypadałoby je usunąć. Moi drodzy, pakiet startowy, czyli musimy nastawić się na wymianę oleju i wszystkich filtrów. Należy pamiętać, że do wymiany mamy filtry kabinowe, filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa. Dodatkowo, jeżeli chodzi o M57, jest to rzędowa szóstka, jest to dość duży silnik, tam wchodzi już sporo oleju, ponad 8 litrów. Także należy o tym pamiętać, bo to już samo w sobie generuje jakiś większy koszt. Na pewno podczas zakupu E60 należy sprawdzić właśnie stan układu hamulcowego i sprawdzić, czy na dzień dobry być może nie mamy do wymiany przewodów hamulcowych, o których wcześniej wspomniałem, bo jest to też dość wysoki koszt. Tak, moi drodzy, mówiłem też na początku, żeby sprawdzić, czy pod kołem zapasowym nie ma wody, bo wymiana MPM-u, modułu MPM na inny używany, to też jest koszt. Ja widziałem te moduły, które chodzą w granicach między 700 a 1000 zł. Także nie jest to taki mały koszt, bo tak naprawdę cały pakiet startowy, jeżeli chodzi o filtry i oleje, możemy zrobić w tej kwocie, a to jest tylko jeden mały moduł. Tylko problem z nim jest taki właśnie, że on bardzo często ulega zalaniu, uszkodzeniu, więc jeżeli kupicie taką BM-kę, to w pakiecie startowym na pewno warto by było te moduły przenieść gdzieś na boczek. Kolejna sprawa, jeżeli już mówiłem o filtrach, o olejach, pamiętajmy o odmie. Jest u mnie odcinek, ja to wszystko już na temat odmy omawiałem. Pamiętajcie, nie kupujcie odmy plastikowej z plastikowym wkładem. Śmiało do każdej BM-ki z M57 pasuje właśnie odma. Ona jest identyczna, tylko zamiast plastikowego wkładu jest w środku filterek. Nawet jeżeli po numerze VIN wychodzi Wam, że macie wkład plastikowy, tak naprawdę śmiało możecie założyć filterek. Filterek dużo lepiej separuje, dużo lepiej się sprawdza. Jeżeli nie macie z pompy wakum przedmuchów, temat oleju w dolocie jest załatwiony. Oczywiście o ile jeszcze turbina nie ścieknie. Tak, co jeszcze by można było powiedzieć? Myślę, że to jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, to jest wszystko. Czy bym na dzień dzisiejszy kupił drugi raz E60? Tak, moi drodzy. Ale tylko w manualu i nie w jakiejś bardzo wypasionej wersji, żeby nie generowało to dodatkowych kosztów. Jeszcze mi przyszły do głowy dwie rzeczy. Dlaczego manual, nie automat? Bardzo często skarżycie się na falujące obroty w automacie. Jest to oznaka po prostu tego, że skrzynia musi trafić do regeneracji, a raczej konwerter, który w tej skrzyni się
znajduje. I jeszcze jedna bolączka, ale to myślę, że każdy podczas zakupu by sam nawet wyłapał. Często pokrętło iDrive'a ulega uszkodzeniu, różne cuda się tam z tym dzieją i po prostu warto by zwrócić uwagę, czy one działa w sposób prawidłowy. Te moduły, te pokrętła, są ludzie, którzy to naprawiają, regenerują. Oczywiście da się wszystko zrobić, ale to też są jakieś tam koszta. I moi drodzy, poza tym, że największą bolączką BMX są poprzedni właściciele, gdzie się da oszczędzanie, to jeszcze musimy pamiętać, że wiele tych aut przyjechało do nas z zagranicy. Przyjeżdżały one w czasach, gdzie jeszcze kręcono liczniki na potęgę. Więc weźcie sobie pod uwagę, że jeżeli w dzisiejszych czasach kupujecie BMW, która ma przejechane 300 000, ona w wielu przypadkach może mieć nakulane drugie tyle. Pomimo wszystko, ja i tak zaryzykowałbym i kupił właśnie E60, jeszcze do tego przedliftową, ze względu na to, że i tak te auto ma nakulane tyle kilometrów, ale one, może inaczej, ale nowsze auta swoją trwałością podejrzewam, że już nie dorównają tym właśnie starym autom i tym starym BM-kom. Na dzień dzisiejszy, jeżeli miałbym zmienić E60 na jakieś inne auto, to powiem Wam szczerze, że nie wiem, jakie bym wybrał. Nic, mam nadzieję, że wielu to otworzyło oczy, wielu coś podpowiedziałem. No i co? Na dziś będziemy się żegnać, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!